Witam wszystkich sympatyków nieruchomości i nie tylko na kolejnym odcinku Wiadomości z rynku nieruchomości. Jest to odcinek specjalny, a w nim powiemy o REIT-ach. Zapraszam, Konrad Okła. Zacznijmy od tego, czym jest REIT. REIT, czyli Real Estate Investment Trust, to fundusz powierniczy występujący w formie spółek lub funduszy notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Zajmuje się on inwestowaniem w szeroko pojęty rynek nieruchomości. Może kupować, może dewelopować różne projekty. Chodzi o to, żeby zarabiał właśnie na tym rynku. Ta struktura ma zarówno pewne udogodnienia, na przykład podatkowe, gdzie podatek dochodowy w wielu krajach sięga około 8%, czyli bardzo nisko, jak również pewne ograniczenia i zobowiązania. Może inwestować tylko w większości na rynku nieruchomości oraz musi wypłacać dywidendy, sięgające nawet 90% zysku. Jest to bardzo interesująca forma dla akcjonariuszy, którym może być taki zwykły Kowalski. Rynek REIT-ów najbardziej rozwinięty jest w Stanach Zjednoczonych i to właśnie tam jest Eldorado dla tego rynku, jeżeli chodzi o normy prawne. W Polsce niestety dopiero podążamy w tym kierunku, ale o tym za chwilę. REIT-y zostały stworzone z myślą o inwestorach indywidualnych, którzy chcą poświęcić swoje zaoszczędzone pieniądze do zainwestowania w wielkie i nie tylko projekty nieruchomości, najczęściej komercyjnych, bo to właśnie nieruchomości komercyjne stanowią główny składnik REIT-ów w Stanach Zjednoczonych. Można przeczytać opracowania w sieci i nie tylko odnośnie tego, że na przestrzeni ponad 40 lat amerykańskie REIT-y przynoszą około 12% w dywidendach rocznie swoim inwestorom. To bardzo dobry wynik, natomiast pamiętajcie, że wkalkulowane jest w to hossa na rynku, jaki panuje po BES-ie. Dlatego wtedy mamy kilkaset procent stopy zwrotu, a potem czasami się okazuje, że tej stopy zwrotu w ogóle nie ma. Także to nie jest tak, że mamy gwarancję na pełen wzrost, natomiast wbrew pozorom jest to całkiem stabilny produkt finansowy. Powiedzieliśmy już o Stanach Zjednoczonych, gdzie REIT-y przeżywają tak naprawdę Eldorado od kilkudziesięciu lat. Powiedzmy teraz o Europie, a głównie o Polsce. REIT-y w Wielkiej Brytanii oraz Francji oraz innych krajach Europy Zachodniej mają się bardzo dobrze i działają tam już od wielu lat. Polska dopiero raczkuje i ustawodawstwo tak naprawdę nie pozwala w tym momencie na powstanie klasycznego REIT-u inwestującego w nieruchomości komercyjne. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić tak zwane FIN-y, czyli firmy inwestujące w najem nieruchomości, ale mieszkaniowych. Więc jest to dosyć spore ograniczenie dla REIT-ów, zwłaszcza że najlepsze stopy zwrotu notuje się w nieruchomościach komercyjnych. Eksperci twierdzą, że takie rozwiązanie ma dać podwaliny pod szybko rozwijający się rynek mieszkaniowy i program Mieszkanie Plus. Czy będzie to jednak atrakcyjne z punktu stop zwrotu? Tego nie wiemy, aczkolwiek trzymamy kciuki. Reasumując. Prace legislacyjne trwające od kilku lat, mające na celu dopuścić REIT-y do polskiego rynku, to dowód na to, że rynek dojrzewa i bardzo się rozwija. Zaczniemy tak naprawdę od FIN-ów, czyli firm inwestujących w najem nieruchomości, który będzie wstępem pewnie do REIT-ów, bo jest to nieuniknione tak naprawdę. Do tego czasu zobaczymy, jak się będzie to rozwijać, ponieważ najprawdopodobniej na samym początku stopy zwrotu, które obserwujemy z REIT-ów w Stanach na poziomie około 12%, czy w Europie na poziomie około 8%, będą dosyć ciężkie do osiągnięcia. Porównując to do poprzedniego odcinka, gdzie mówiłem o zwrocie z najmu mieszkania, możemy znaleźć jedną dużą na pewno różnicę między inwestycją w REIT-a czy FIN-a, a w mieszkanie. Mieszkanie możemy kredytować kredytem hipotecznym, natomiast w REIT inwestujemy własną gotówką. I wszędzie, gdzie inwestujemy, pamiętajmy o tym, żeby chłodno to kalkulować. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Konrad Okła.